chłopaki tutaj z tej budowy obudzili mnie już o 7 rano. Usiłowałem jeszcze trochę przysnąć, ale nie dałem rady. Jeszcze myślę, że doładuję jeszcze ten akumulator jeden. Doładuję tym tą ilością benzyny, która tutaj jest. No, skoro już agregat chodzi, to można podłączyć akumulator do ładowania. Dobrze, to będę widział. Okay. I to jest ten niedoładowany, to ten z wierzchu, ale ciężkie są. O! Od razu inaczej zaczęła pracować, inaczej pracować agregat. Dobrze. To tutaj jest już to załatwione. Zobaczymy, jak długo jeszcze będzie pracował ten agregat. Nie dolewałem benzyny, więc niedługo powinien przestać. Ale niech doładuje. Tyle nie trzeba. A tutaj zajmę się śniadaniem. No i dzisiaj już niemalże tradycyjnie pierwsze śniadanie w podróży to jajecznica. Więc i dzisiaj załatwię tak. No. Całą noc było ciepło. Gdzieś 19-20 stopni. Kurczę, nie mogłem źle ustawiłem. No, nie mogłem ustawić mniejszego płomienia wieczorem.
No i tak wyszło, że był taki jaki był, a on powodował, że się tu gorąco zrobiło. Ale być może też ten wiatr trochę ustał. No bo teraz już prawie nie ma wiatru. No już 8:30 i od tego gotowania tutaj zrobiło się 22 stopnie w środku, a no, na zewnątrz tam 2,5 stopnia cały czas. Od wczoraj wieczór taka temperatura jest na zewnątrz. Czekam ze smażeniem jajek na wodę, żeby była już kawa, bo tak to tak najpierw zjeść jajecznicę, a później kawę pić, to tak kiepsko. Sól od razu przygotuję, a pieprz też.
Ładowanie niedługo się skończy, bo czasami wyłącza się już wentylator tego ładowarki, to znaczy, że małe obciążenie już jest. Jest jajówka, jest kawa, wszystko na swoim miejscu. No i jest gorąco. Kurczę, za 23 chyba, no. Jakbym zgadł, 23 stopnie. Tu wentylator wyciągowy to chodzi, ale... O, bateria się naładowała od kamery. Dobrze. Trochę mycia będzie po śniadaniu, bo ten wczorajszy garnek, dzisiaj patelnia. Wszystko dzisiaj cieknie. Dzisiaj taki dzień. No, masło może rozmarzło, bo to trochę lodówka co prawda nie jest włączona, ale i tak tam jest niska temperatura i masło czasami jest bardzo twarde. No, zobaczmy, jakie jest to masło. W miarę. Akurat to takie powinny być. Twarde, ale się rozsmarowuje. O. Może nie całkiem dobrze, ale chyba dam radę. No, jak będzie smakować jajecznica? Trochę mało soli. Za to kawa dobra. No teraz słyszę, że ten agregat pracuje tak ledwo co, bo chyba obciążenie jest minimalne, bo tak wyłączyłem już ładowanie akumulatora przyczepy, bo już jest pełny prawdopodobnie. Tak, to nawet pokazuje, ta ładowarka pokazuje, że jest pełny. Tutaj chyba końcówka jest ładowania tej baterii roweru, bo już nie chodzi wentylator ładowarki, czyli bardzo mały prąd jest pobierany. I teraz to tak ledwo słychać agregat. No ale cieszy mnie, że ten agregat rzeczywiście jest oszczędny w konsumpcji paliwa, bo
To, że producent podaje, że pół litra spala na godzinę pracy, to jedna, a praktyka to drugie, ale widać, że jednak to się zgadza. Że być może przy pełnym obciążeniu w te 4 godziny 2 litry by spalił. A tutaj już pracuje, jest godzina 9. No, gdzieś chyba koło 8 włączyłem. Czyli już 5 godzin pracuje agregat i to znaczy, że faktycznie niedużo pali. No, trzeba się w końcu zabrać do pracy. Słoneczko już ładnie świeci. No, może dzisiaj będzie ładny dzień. No, jak się z tego ciepłego wyjdzie, to chłód czuć. Ale woda zimna. Łapy zgrabiały. No ten agregat, jak zawinąłem ten worek foliowy, no nic go nie było czuć w tym przyczepie. Zapasowe worki. Uziemienie. Teraz można przewozić.
podciągając kawałek, kurczę, wózek ręcznie, wywaliłem się na tyłek, a tu takie błoto, cały tyłek w błocie. Muszę spodnie zmienić. Ależ tu błoto. Wszystko wyciągnąłem? No wszystko. Wszystko ubłocone. Ale to takie są uroki. O. Tyłek cały w błocie. Zaraz pójdę tutaj opłukać to, bo to tylko błoto jest. To wystarczy opłukać i no, wieczorem będę suszył. Rękawice też ubłocone. Rękawice też zaraz opłuczę. No i będzie opóźnienie. A wyjechałem tak punktualnie. No, nawet słońce kurczę zachodzi. Zjeżdża przyczepa. Wielkim wysiłkiem wciągnięta. No, teraz kurtka i spodnie będą się suszyć w trakcie jazdy. No i na szczęście miałem zapasowe i spodnie i kurtkę, więc nie ma problemu, ale dzisiaj w nocy będę musiał znów utrzymywać wysoką temperaturę, żeby to wyschło. Można zobaczyć, jakie tu błoto było. Cała przyczepa, znaczy no nie cała, tam od spodu ubłocona. Tutaj z kół narzucone błoto, mimo że tutaj założyłem dodatkowe chlapacze. Tam, tak. A jednak trochę poszło na to. Tutaj też taki założyłem, żeby mnie z kolei nie chlapało, ale tutaj jest mało tego błota. No z tyłu, dlatego że jest koła napędowe są i one mocno tam pracowały w tym błocie. No ale już wyjechałem. O, tam jest błoto,
A tutaj stanąłem na suchym i dalej już będzie w miarę przyzwoita droga. No, mam nadzieję przynajmniej. No i ruszam z godzinnym opóźnieniem. Już jest 12. A to może nawet 1,5 godzinnym. Oj, coś tutaj nie wyszło mi za dobrze. Rękawice też musiałem umyć, bo były ubłocone, no ale na szczęście zapasowe są, więc jakoś dam radę. No, ciekaw jestem, jak tu dalej będzie, bo tutaj też jeżdżą ciężarówki, więc mogły rozjeździć teren po tej stronie. Postój tutaj był ładny, to wyjazd nieciekawy, niestety. No ale tak czy inaczej, jeżeli będę jechał 4 godziny, to dojadę na 16, a wczoraj patrzyłem, dopiero o 17 robi się tak ciemniej. Zapada zmrok. Jeszcze na dodatek, jak już przed wyjazdem montowałem kamerę, to złamałem mocowanie kamery na dachu przyczepy. Zimna tak osłabła, czy co? Chciałem lekko wyprostować i szlak trafił. Mocowanie. Będę chciał to zrobić za chwilę pewnie. Kurde, tu znowu błoto. Ja. Cholera, wypięła się przyczepa. Ciekawe dlaczego. No ale tutaj nie zauważyłem tego wyboju. Raczej nie widać uszkodzeń. Kurde.
Drogi zimą wyglądają zupełnie inaczej niż latem. Gdybym jechał tutaj tym swoim starym rowerem, nie przejechałbym tego błota. A tu udało się przejechać. Teraz już będę się trzymał utwardzonej drogi. No, teraz trochę po przyzwoitej drodze. No i teraz najgorszy fragment drogi. Tam pod tą górę trzeba podjechać. I to po takiej kiepskiej dosyć drodze. No jest tutaj mocne przewyższenie. Oj. Dlatego przygotuję się do tego już. O. Teraz będę próbował. Na początek z gór. Tylko po to, żeby zaraz tam pod górę jechać. No już widać, jaki tam podjazd czeka.
No, dzisiaj rzeczywiście widziałem, że to pechowy dzień jest od początku. Kurde, nie myślałem, że tak przeważy. To był ciężar. No tak, ale hak urwany. A bez haka nigdzie nie pojadę. No nic. Trzeba spokojnie przemyśleć sytuację. Na razie na bok sprzęt. A miało być tak pięknie. Tu kawałek i już byłoby ok. No niestety widać, ten rower ma tą wadę tutaj koła. Pod takie strome góry jednak chyba nie da rady podjechać. No, chyba że dam tutaj koło z napędem do przodu i akumulator na ten. To by dało gdzieś tak razem koło 12-14 kg z przodu. No tutaj jest tylko benzyna 5 kg tylko.
Taki ładny dzień i okolica. A tutaj taki niefart. Chyba zrobię tak jak ostatnio z tym było. Z tą oponą zostawię tu gdzieś u gospodarza, naprawię i przyjadę z powrotem po przyczepę. No, zdecydowałem się, że tutaj zaraz przy drodze przenocuję. Jutro odstawię przyczepę do pobliskiego gospodarstwa, a sam pojadę rowerem do domu naprawić hak. No trochę to się fatalnie złożyło, fatalnie. O. No trudno. Spodnie do wyschnięcia. Nie ma sensu podnosić tego. Przyczepa ładnie ustawiona, spodnie się suszą.
A ja jadę z powrotem do Łapalic, do sklepu kupić to coś do jedzenia, bo jak mówiłem, nie mam tutaj nic, a potrzeba będzie coś na kolację i na śniadanie, chociaż na śniadanie mogę znowuż te jaja zjeść, a co innego zjem. Także rozładowałem rower i pojadę sobie tak. No i z tej rozpaczy to wezmę i zeżrę resztę bigosu,
popijając piwem, które kupiłem w pobliskim sklepie. Przypominają mi się słowa piosenki, chyba Kabaret Moralnego Niepokoju śpiewał, tak mi się wydaje. W refrenie tej piosenki był taki zaśpiew. Ktoś mógłby powiedzieć pech, ale jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, ech. I to mniej więcej tak to wygląda. No i gdzieś tu nie, rondel już przygotowałem. Dobrze. Zawsze obawiałem się, że wyląduję właśnie gdzieś tak przy drodze. Coś, jakaś awaria będzie i trzeba będzie stanąć zaraz przy drodze. No i jestem. No i jestem zaraz przy drodze. Pojechałem coś kupić do jedzenia. Myślałem, że na obiad, ale przecież mówię, ja mam tutaj bigos, drugą porcję. Nie będę wiózł teraz z powrotem. Kupował nowe i ten, a to wiózł z powrotem. Bez sensu, teraz odgrzeję to i już. No, te wszystkie gary to już do mycia w domu. A teraz na zewnątrz. O. Gazu nie zakręciłem. Aha, ja tam wrzuciłem już ten palnik. Muszę włączyć zasilanie, bo zawsze rozłączam na czas podróży. Dobrze. Jest. O. I nawet się odezwał czujnik czadu. Zgłosił chęć pracy na moją korzyść. No właśnie, żeby tutaj nie było jakiegoś nieprzyjemnego incydentu. Dobra, to teraz włączymy lekki nawiew. No jak tutaj mamy temperatury, no jest 11 stopni, ale na zewnątrz 5 stopni. Kurczę. No właśnie dzisiaj tak czułem, że jest ciepło. Jak jechałem, to musiałem się rozbierać. No coś tak mnie plecy bolały tam w jednym miejscu. Zdjąłem koszulkę, żeby zobaczyć, a tu w koszulce taka dziura. Ciekawe, że w tej bluzie, którą też miałem, nie ma na plecach żadnej dziury. Na plecach za to mam tutaj, o, z tej strony, na plecach no to mam taki tutaj ślad. O. Nie wiem, co mnie to zahaczyło. Czym to tak o, ręcznik trochę zawilgotniał, bo spodnie na nim leżały mokre. Nie wiem, co to było.
Ale coś mi porysowało plecy. Dobra, ja się jeszcze założę tą koszulkę, bo musiałbym się tam dokopać do świeżej. A to po obiedzie. No teraz trzeba zjeść coś, bo już jestem porządnie głodny. Oj. No, jest moje ulubione piwo. Więc nie jest źle. Myślałem ten bigos zjeść pojutrze, dzisiaj coś sobie upiec na grillu, ale no nie będę tu robił grilla przy drodze, bo trochę by ten śmiesznie to wyglądało. No tutaj zrzuciłem z kamery te filmy i oglądam sobie w zwolnionym tempie, jak wyglądała ta wywrotka. Nieźle, nieźle. Tylko trochę mało widać. Trochę mało widać, gdybym ustawił kamerę z boku, to byłoby piękne ujęcie. Postawiłem sobie kamerę tam trochę wyżej, która filmowałaby podjazd. Ależ byłoby piękny wideoklip. No bo wywrotka była epicka. Tak na rowerze jeszcze, chociaż nie, raz się tak przewróciłem. Tylko że do przodu. Koziołkowałem do przodu, a tutaj do tyłu. No to tak, no to do tyłu jeszcze się nie przewracałem z rowerem. Do przodu tak. A tutaj robię za lokalną sensację, bo tutaj co chwila ktoś przejeżdżając zatrzymuje się w światłach tego samochodu, patrzy, co tu się dzieje. Tu z najbliższego domu też przyszli zobaczyć, jak mi jest, ale muszę przyznać, że wszyscy podchodzą z bardzo dużą sympatią, raczej z ofertą pomocy, nawet przenocowania, czy tam kolacji, jakiegoś posiłku. Naprawdę sympatyczni ludzie. No ale najlepiej się czuję tutaj. W obcym domu to zawsze człowiek taki czułby się trochę obco. A tutaj mogę sobie pierdnąć i nikt mi złego słowa nie powie.
No, w tym agregacie skończyło się paliwko. Już prawie 9. Zapakowałem go. No i teraz już można te kable pozwijać od ładowania, bo ale naładowana, tu kamera naładowana, tu od kamery GoPro 2 naładowane i jedna jeszcze troszkę ma do naładowania, więc już można pozbijać sprzęt. Nie będę dolewał już tego paliwa, jutro tylko doleję na full i zostawię agregat tutaj w przyczepie pełny. Tylko dobrze go zawinę, bo teraz długo będzie stał, żeby tutaj zapachu nie było. No, chociaż ostatnio jak go z domu tu przywiozłem na pierwszy nocleg, tam to nic nie było czuć w środku. Które już naładowane, to wyciągnę. Dobra, jeszcze ta. No. Już prawie. Chwila i też wyłączę to. Ładowarkę, tu coś się ładowało? Nie, nic, dobrze. Dobrze, mogę się znowu zebrać. No, ale filmy przerzuciłem już na laptopa, więc zawsze to trochę mniej w domu pracy, a jeszcze może nawet i tak posegreguję to co wczoraj, żeby nie mieszało się z tym co dzisiaj. No i zaraz pewnie pójdę spać, żeby tak gdzieś o 10 będę chciał iść, żeby rano wstać już o 7 gdzieś. No tak, o 7, żeby tak śniadanie maksymalnie do 9 i tutaj tam przeflancować przyczepę do tych ludzi, no i tak między 10 a 11 wyjechać, bo te 40 km samym rowerem, no nie wiem jak tym rowerem się szybko jeździ, normalnie to tak 40 km to jest 2 godziny jazdy, tym podejrzewam ze 3 godziny będzie, zwłaszcza, że załadowany będzie mocno. No to tak 3, może nawet 4, ale to tak czy inaczej, jak jest 11 godzina, no to do 15, za dnia, tylko że jutro zapowiadają jakieś deszcze. Gdzieś tutaj miałem telefon, ale nie, w kurtce nie brałem, tu gdzieś musi być, no jest. Zobaczmy, jakie tam prognozy. No jutro będzie w miarę prawdziwa prognoza. Nowy telefon i muszę szukać, gdzie co jest.
No tak, jakieś opady mogą wystąpić. Noc niezbyt zimna, bo pochmurna, ale jutro drobne opady już w nocy nawet się zaczną. Koło północy. No ale to tam do domu jadę, tam się wysuszę i to bez problemu. No szkoda, bo następna noc zimna byłaby. Już taki mrozek byłby trochę. Wtedy może nie byłoby tak gorąco w nocy tutaj. Wyspałbym się. No tak, jednak coś tam będzie padać. Drobne jakieś deszcze raczej. Podejrzewam, albo to tam mrzawka, albo taki nawet śnieżek. Dobrze, że mam tą dodatkową lampę. Będę musiał palić ją cały czas, żeby było mnie widać na drodze. Dobrze. No to tym bardziej trzeba iść wcześniej spać.